Cześć, witam Was Energeek w kolejnym odcinku To było grane. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem grę, która była w popularnym w latach 90. z popularnego gatunku Interactive Movie. Jednakże w latach 90. do wielu gier przypięto tą łatkę Interactive Movie, do wielu gier, które nie do końca na nią zasługiwały, bądź nie do końca były tymi filmami interaktywnymi. Zasadniczo w latach 90. przyjęło się takie założenie, że każda gra, w której są filmiki z aktorami, od razu musi być Interactive Movie, co oczywiście było straszną głupotą i błędem producentów i deweloperów. Podobnie w latach 90. pojawiło się określenie multimedialne. Też błędnie określane komputer multimedialny. Często można było kupić w marketach bądź w sklepach komputerowych komputer multimedialny. Czym się przejawiała ta multimedialność? Pewnie tak powiem Wam szczerze, że jak dzisiaj patrzę na to z perspektywy czasu, to multimedialność polegała na tym, że można było tworzyć właśnie grę, film jakiś właśnie interaktywny albo posłuchać muzyki, także to się nazywało dlatego, że był multimedialny. W każdym razie w latach 90. wiele gier tą łatkę tego filmu interaktywnego dostało, chociaż tak jak mówię, nie do końca na nią zasługiwało, bądź nie powinno się wrzucać do wora tych gier właśnie z filmami interaktywnymi. Takie właśnie tego typu tytuły jak na przykład Black Dahlia, która też była ochrzczona mianem Interactive Movie, jednak to nie był taki film interaktywny, tylko typowa gra adventure. Wiele osób mówiło, że Interactive Movie to na przykład Wing Commander 3 i 4, ponieważ tam występowały postacie aktorów, ale to też nie do końca był film interaktywny. Jeżeli ja tak patrząc z perspektywy czasu, miałbym wymienić gry, które były takimi prawdziwymi filmami interaktywnymi, to wydaje mi się, że tylko dwie gry na to zasługiwały. Pierwszą to był wydany przez Sierra Urban Runner. To jest chyba taki najbardziej interaktywny film, w jakim się zdarzyło grać. A drugą grą omawiany dzisiaj The Daedalus Encounter. Gra stworzona przez firmę, która się nazywa Mechadeus. Prawdopodobnie nigdy o niej nie słyszeliście, ponieważ oprócz The Daedalus Encounter stworzyli tylko jeszcze jedną grę, która się nazywała Critical Path i która w momencie premiery CD-ROMów, znaczy czytnika CD, była bardzo znana i oferowała właśnie takie przeżycie bardzo właśnie filmowe, że byli aktorzy na komputerowo generowanym tle. No i oczywiście to było coś nowego. Słuchajcie, gra została wydana w 1995 roku i powiem Wam szczerze, że jest to właśnie taki typowy Interactive Movie. Niestety gry tutaj jest dosyć mało, ale o tym za chwilę. Cała historia skupia się wokół trzech Space Marines, Ari, Zaka i Casey'a. Wskutek ataku, właściwie biorą oni udział na patrolu w trakcie pierwszego dnia wojny z jakąś obcą rasą. No i w trakcie dość, można powiedzieć, tragicznego zbiegu okoliczności, Casey, którego wcielamy się my, zostaje, no nie wiadomo co z nim się dzieje. W każdym razie nie wiem, czy zabity, czy trwale uszkodzone jest jego ciało, i natomiast tego mózg Casey'a jest przełożony, jakby przekładają do takiej sondy, która takiej latającej puchy, że tak powiem, i od tej pory my jesteśmy tą puchą. Nie możemy komunikować się z pozostałymi członkami zespołu mową, możemy tylko używać prostych kliknięć yes, no. No i oczywiście jako sonda możemy korzystać z różnych, docierać do różnych miejsc, w których nasza dwójka bohaterów nie może dotrzeć. Pozostała dwójka bohaterów, Zak i Ari, jest odgrywana przez aktorów. Natomiast skupmy się na chwilkę na żeńskiej roli, czyli tej właśnie dziewczyny, która w grze nosi nazwę Ari. Otóż jest to Tia Carrere, dosyć znana aktorka w latach 90., ponieważ zagrała w takim kultowym filmie z lat 90. Świat Wayne'a. Potem jej jakaś taka kariera raczej pikowała lotem tnąco koszącym w dół i poza chyba tym
filmem właśnie Świat Wayne'a, to jeszcze chyba zagrała w Prawdziwych Kłamstwach ze Schwarzeneggerem i potem już jakoś o niej słuch zaginął. No ale to właśnie Tia Carrere miała być motorem napędowym do gry The Dallas Encounter. To dzięki temu, że ona zechciała zagrać właśnie w tej grze, Mechadeus wychodził z założenia, że gracze będą chcieli kupić tą grę. No jak widzicie, dziewczyna jest niebrzydka i w świecie Wayne'a też wyglądała całkiem fajnie. Także słuchajcie, no takim właśnie filmem interaktywnym, w którym występował ktoś znany, ponieważ Tia Carrere była naprawdę znana w latach 90. I Świat Wayne'a był chyba wydany właściwie w 93 roku, a w 95 roku był The Dallas Encounter. Jakoś tak niewielka różnica tych lat była i to naprawdę było coś, że aktorka w tamtym czasie się mówiło, że takiego formatu, że zagrała w tak popularnym filmie, zgodziła się zagrać właśnie w grze komputerowej. Jej towarzysz Zach, też odgrywany przez jakiegoś aktora, którego gdzieś tam mogliśmy zobaczyć, raczej nie odniósł jakichś spektakularnych sukcesów w branży filmowej, raczej chyba nie warto o nim nawet wspominać. Tak czy tak, wróćmy do fabuły. Nasz bohater Casey budzi się parę miesięcy po tym, jak został przeniesiony do tej puchy. Dwójka już naszych bohaterów ze Space Marines zamieniła się w takich zbieraczy różnych, nie wiem jak to się mówi po polsku, jak są, tak, że latają po kosmosie i zbierają różne artefakty. I w trakcie jednego z takich lotów rozbijają się na statku kosmicznym obcych, który to statek leci prosto w słońce i od naszych bohaterów zależy, aby wydostać się z tego statku, zanim on spłonie, właśnie wlatując w gwiazdę. Cała gra oparta jest na podobnym schemacie poruszania się jak w Seven Quest, to znaczy klikamy jedno miejsce i pojawia nam się animacja jak my, czyli jako ta sonda, przelatujemy do danej lokacji i w danej lokacji mamy różne, właściwie jedną zazwyczaj, w jednej lokacji jest jedna zagadka logiczna. Zagadki logiczne są bardzo różne, od niesamowicie prostych po koszmarnie trudne. Nie ułatwia to też, że często nie mamy podpowiedzi, co tak naprawdę w danej zagadce mamy zrobić. I często te zagadki są bardzo enigmatyczne i ciężko je po prostu rozwiązać. Tak czy tak, od czasu do czasu mamy oczywiście scenki z naszymi dwoma bohaterami, czyli Zari i Zakiem, które czasami starają się być komediowe, ale wierzcie mi, że to są takie suchary, że po prostu że w Familiadzie to są po prostu wesołe kawały. Także taki dosyć humor, muszę przyznać, sucharowy i nie za bardzo mi to podeszło. Aczkolwiek muszę przyznać, że autorom udało się oddać taki klimat takiego obcego statku, to znaczy, że jesteśmy faktycznie w obcym miejscu, nic nie jest takie, jakby się nam nie przypomina tego, co znamy z rzeczywistości. Faktycznie udało się oddać ten obcy klimat tego statku i to mi się, muszę przyznać, bardzo podobało. No i tak jak mówię, rozwiązujemy zagadkę. Naszym celem jest wydostanie się z tego statku, ucieczka. W grze zaimplementowano 3 zakończenia. Także w zależności od tego, od naszych postępów w grze będziemy mogli zobaczyć jedno z tych zakończeń. Słuchajcie, muszę przyznać, że w The Dallas Encounter bardzo niewiele jest gry. Same zagadki, które rozwiązujemy, tak jak mówiłem, niektóre da się rozwiązać w 5 minut, na niektórych trzeba posiedzieć nawet i godzinę, ale pomiędzy tymi zagadkami mamy oczywiście filmy. I te filmy są strasznie długie. Zdarza się, że czasami film trwa na przykład 10-15 minut, co jest naprawdę sporo. A gameplay, oprócz rozwiązywania zagadek, też od czasu do czasu mamy możliwość postrzelania w postaci takiego prostego, bardzo prostego celowniczka. I muszę przyznać, że ten gameplay się bardzo zmienia w trakcie gry i dużo jest tych właściwie różnych rzeczy, które zmieniają się w zależności od zagadki, czy w zależności od tego, co aktualnie będziemy robić. Także muszę przyznać, że pomimo tego, że gameplay jest bardzo zróżnicowany, tej gry jest bardzo niewiele. Gra została wydana na 3 płytach i na te 3 płyty właściwie zajmują głównie te filmy. Oczywiście w latach 90., czyli dokładnie w 95 roku, była to jedna z pierwszych gier, właściwie z pierwszych, jedna z niewielu gier, które zostały wydane pod system Windows. I
trzeba przyznać, że nie można było tej gry odpalić spod DOSa, trzeba było uruchomić spod Windowsa i wtedy jeszcze gra wymagała do swojego działania sterowników QuickTime, czy też kodeków QuickTime. Cała gra była, jeżeli miałeś słaby komputer i odpaliłeś ją na Windowsie, była właściwie pokazywane te filmy w takim okienku wielkości znaczka pocztowego w prawym górnym rogu, ale jeżeli miałeś dobrą maszynę jakiegoś, wiadomo, masakratora, to mogłeś przy użyciu spacji przełączyć te filmy na pełny ekran. Oczywiście oryginalna rozdzielczość tych filmów to było jakieś tam, nie wiem, 320 na 240, bardzo niska, z bardzo dużymi artefaktami kompresji, ale pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak DivXy, więc korzystało się z rozwiązań, które były dostępne. Jednym z tych rozwiązań był właśnie QuickTime. Także te filmy nie dość, że były bardzo rozpikselowane na pełnym ekranie i dosyć niewyraźne, to jeszcze wiadomo, tu gdzieś coś tam było pomazane, nie było wiadomo o co chodzi, także no muszę przyznać, że te wszystkie elementy no nie pracowały na plus w The Devil's Encounter, ale niemniej jednak da się to oglądać i nie wygląda to aż tak źle. Parę lat później został wprowadzony przeplot, także gry były wyświetlane co drugą linię i troszkę lepiej to wyglądało, no ale tutaj filmy są oczywiście bez przeplotu. Słuchajcie, dosyć ciekawe pudełko, jak widzicie, z taką jakby nakładką przezroczystą, na której jest wydrukowana właśnie Tia Carrere. Zaraz sobie zobaczymy. Z tyłu pudełko też jest ciekawe, się prezentuje, jest całe srebrne. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz Wam wspomnę o grze The Devil's Encounter. Dowiedziałem się w momencie, kiedy kupowałem kiedyś takie gazety z płytami. Chyba to był... Nie chcę teraz PC Gamer czy coś takiego. Polskie gazety z płytami jeszcze nie wychodziły, to jeszcze było takie wielkie on, także kupowało się zagraniczne gazety. No i zazwyczaj na tych gazetach w tych gazetkach była płyta, no i na płycie było ileś tam dem z danych właśnie produkcji, które były opisywane w gazecie. I właśnie było też intro, taki trailer tej gry The Devil's Encounter. W tamtym czasie też jeszcze to nie było takie rozpowszechnione, że takie trailery właśnie filmowe się robiło. Właśnie trailer The Devil's Encounter był właśnie zrobiony w takim filmowym stylu, pokazujący właściwie najlepsze sceny z gry. Jeżeli obejrzałeś ten trailer, to widziałeś najlepsze sceny z gry, już nie musiałeś grać w grę. Tak podobnie jak teraz z filmami. No i w każdym razie po obejrzeniu tego trailera naprawdę bardzo zrobiło na mnie to ogromne wrażenie i chciałem w tą grę zagrać. Jednakże w 1995 roku, z tego co pamiętam, chyba jeszcze nie miałem wtedy karty dźwiękowej, o ile dobrze pamiętam, a może jeszcze nie miałem. I problem był z dźwiękiem i wiedziałem, że nawet jeżeli kupię tą grę, to tej gra mi się nie uruchomi, ponieważ nie mam karty dźwiękowej. A drugim problemem było jeszcze to, że gra działała w 16 milionach kolorów. Co to oznaczało? Oznaczało to, że jeżeli miałeś kartę, która miała pół mega pamięci, nie mogłeś uruchomić Windowsa w 16 milionach kolorów. Windows działa tylko chyba w 256 albo w 16 kolorach. I gry, które wymagały odpalenia większej ilości kolorów, nie pamiętam, czy to w 16 milionach, czy w 65 tysiącach. No po prostu się nie uruchamiało. Było napisane, że dostałeś komunikat, że masz za mało pamięci na karcie, aby uruchomić właśnie tą ilość kolorów na swoim Windowsie. I pamiętam, że The Devil's Encounter cierpiał na ten problem i jeszcze jedna gra, King Quest 7, The Priceless, The Bright, dokładnie też cierpiała na ten sam problem, że nie udawało się odpalić na karcie z pamięcią 512 kg na karcie. Słuchajcie, no dobra, zobaczmy co jest w pudełku. Tak jak mówiłem, fajnie to wygląda, to przezroczyste. Tutaj widzicie, taka jest jakby folia. Ona jest tutaj nadrukowana. W środku mamy oczywiście pudełko, no i płyty. Co ciekawe, płyty w takim tekturowym opakowaniu to jest też dosyć niespotykane, ponieważ większość gier pojawiała się w zwykłych pudełkach CD. Natomiast tutaj są one jakby w takiej zrobione właśnie 3 płytki w takiej właśnie rozkładanej tekturowej, w takich tekturowych kieszonkach. Oczywiście instrukcja jeszcze, no można powiedzieć, że troszkę w kolorach, bo teraz instrukcje to wiecie jakie są. Takie małe broszurki.
Czy coś jeszcze się znajdowało w pudełku z grą? Można było chyba zdjąć tutaj to. I to była jeszcze taka koperta. A w tej kopercie, słuchajcie, co tu mieliśmy? Mieliśmy jakąś Win-A Free Computer Game, czyli jakiś taki konkurs od Virginu. Mieliśmy Helpa i mieliśmy katalog produktów CD-ROM, których wydawcą była firma Virgin. I tutaj mieliśmy sporo takich właśnie gier, które były uważane za Interactive Movie, między innymi Eleven Tower, czyli omawiane 11 gość, Seven Quest też omawiane w to było grane, Legend of Kyrandia trójka, Lands of Lore dla fanów RPG-ów, podejrzewam, że gra dosyć znana, no i kultowo oczywiście tutaj Command Conquer też pojawi się w to było grane później, no i oczywiście był Daedalus Encounter, jak widzicie tutaj, a po drugiej stronie Creature Shock, gra, która też się pojawi, w to było grane już wkrótce. Słuchajcie, no i oczywiście na koniec pytanie, czy warto w tą grę grać. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że odpalając ją teraz, troszkę więcej zrozumiałem, ponieważ gra nie posiada możliwości włączenia napisów i w latach 90. granie w tą grę było dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Nie byłem ogar z angielskiego, jak już wiecie, ponieważ w podstawówce miałem niemiecki, także też nie za wiele tam z tego kumałem. I słuchanie wokali, słuchanie dialogów no, było dosyć męczące i dla mnie niezrozumiałe. Dzisiaj po wielu latach, gdy zacząłem grać, no zrozumiałem więcej, zrozumiałem te wszystkie sucharowe żarciki, które były po prostu żenujące, ale ogólnie grało mi się całkiem nieźle. Jest to gra taka na raz. Można skończyć ją bardzo szybko, w przeciągu 3-4 godzin, czyli nie za długo, z czego większość czasu spędzicie oczywiście na oglądaniu filmów. Wiele na Wikipedii przeglądałem, że wiele osób porównuje tą produkcję do na przykład takiego serialu Babylon 5, czy tam jakiegoś Star Treka, czy tego typu filmów. Ja jednak uważam, że no, gra jest troszkę bardzo archaiczna, powiem tak, odstaje od tych takich wyobrażeń, jakie mamy dzisiaj na temat tych gier, aczkolwiek no jeżeli jesteście ciekawi lub jesteście fanami tej Carrere, no czemu nie zagrać? Ja jednak powiem szczerze, że nie polecam tej gry za bardzo, nawet starym graczom, chyba że pamiętacie i z sentymentu chcielibyście ją odpalić, z tego względu, że gra nie oferuje tak naprawdę zbyt wiele. Mamy możliwość obejrzenia filmów w niskiej rozdzielczości, pomazanych, a zagadki, które nie są aż takie ciekawe, żeby je polecić. Także jest to tytuł dosyć zapomniany i myślę, że słusznie. Niemniej jednak chciałem dla Was zrobić ten film, ponieważ no, warto o tej grze wspomnieć, że coś takiego kiedyś było, ale nie zachęcam Was do sięgnięcia po ten tytuł. Zachęcam za to do sięgnięcia po tytuł, który mam nadzieję pojawi się w kolejnym odcinku i który dla Was przygotuję. To tyle odnośnie kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.